Cześć, z tej strony Paproch, a oto kolejny odcinek recenzji Okiem Paprocha. Jak widzicie, za mną wisi już tarcza, ale dookoła niej jest jakoś tak pusto. Nie martwcie się, mam na to rozwiązanie. I nastała światłość. Przed nami oświetlenie darterskie Bulls Lumo. Przed nami opakowanie oświetlenia darterskiego Bulls Lumo. Zobaczmy, co znajduje się w środku. A w środku na szczęście mamy niewiele części. Mamy tutaj pudełko z zasilaczem, ale do niego za chwilę przejdziemy. Oraz mamy samą oponę. Opona składa się z jednej części. Dokładnie widzimy tutaj tylko i wyłącznie oponę oraz w środku opony widzimy paski LEDowe. Tutaj widzimy pasek LEDowy, tutaj widzimy początek kabla do zasilacza. I właściwie cały ten zestaw składa się z dwóch części. Oponę na chwilę tutaj odłożę i zobaczymy zawartość pudełka od zasilacza. Jeśli chodzi o pudełko z zasilaczem, to Bulls przygotował się na każdą ewentualność. Poza zasilaczem mamy całe stado adapterów. Jeśli jedziemy w różne rejony świata albo po prostu w różnych rejonach świata to oświetlenie kupujemy, to możemy podłączyć to do każdego gniazdka. Widziałem tutaj gniazdko europejskie, widziałem gniazdko brytyjskie oraz jeszcze dwa inne, dzięki którym możemy sobie z tematem poradzić. Tutaj widzimy sam zasilacz i do tego zasilacza musimy podłączyć odpowiednią końcówkę. Ja wybieram końcówkę europejską. Tutaj mamy taki przycisk, który trzeba nacisnąć, aby można było to założyć. Nakładamy końcówkę, naciskamy przycisk, dociskamy do końca, słychać takie trzaśnięcie, puszczamy przycisk i nasze gniazdko jest gotowe do podłączenia. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny Bulls Lumo, to tutaj nie mamy za dużo szczegółów, ale mamy kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Na samej górze mamy bardzo ładne wytłoczone logo Bullsa. Opona oświetleniowa jest dość gruba, dość gęsta i dość sztywna, także nie powinna nam się zniszczyć. Przy ewentualnym trafieniu lotką w tę oponę ona spokojnie sobie wytrzyma. Światła są bardzo dobrze chronione. A jeśli chodzi o same światła, to są one zamontowane tutaj. Taśma LEDowa w środku obejmuje całą tarczę i bardzo dobrze dookoła ją doświetla. Tutaj mamy wyjście kabla, który zakańcza taśmę LEDową i przechodzi w dół aż do podłączenia do prądu. Witam serdecznie w sekcji rzutowej. Na załączonym materiale wideo widzicie, jak wygląda zamontowana opona oraz w jakim stopniu doświetlona jest tarcza. Jeśli chodzi o jasność i zwiększenie widoczności, to tutaj absolutnie nie ma się do czego przyczepić. Widzimy, że sektorom światła zdecydowanie nie brakuje. Patrząc na lotki znajdujące się w tarczy, to nie rzucają one cieni, niezależnie od tego, w który sektor się wbijają. Jeśli chodzi o podwójne, potrójne i środek, to tutaj pewne cienie możemy zauważyć. Wynika to z faktu bardzo bliskiego przylegania opony do tarczy. Efekt ten można regulować, rozluźniając wciśnięcie opony. Jeśli chodzi o całościowe spojrzenie na temat, to kompaktowość tej opony oświetleniowej w porównaniu z innymi systemami oświetlenia tarczy jest jej bardzo dużą zaletą. Nie zajmuje dużo miejsca, nie wystaje za daleko z tarczy w osi poziomej oraz kolorystycznie bardzo dobrze pasuje do tarczy. Jednakże ta kompaktowość wiąże się z faktem, iż kąt nachylenia światła idealnie doświetlający każdy zakamarek tarczy jest niemożliwy do osiągnięcia. Sądzę, że Bulls Lumo bardzo dobrze może sprawdzić się jako rozwiązanie turniejowe. Po zamontowaniu nie zajmuje dużo więcej miejsca niż sama tarcza, nie zwiększa zbytnio wagi zestawu oraz jest łatwe w montażu. Opona oświetleniowa Bulls Lumo jest dostępna w sklepie balticdarts.pl. Przyszedł czas na ocenę końcową. Jak oświetlenie Bulls Lumo wypada w starciu z Okiem Paprocha? Jeżeli chodzi o plusy, ilość części. Otwieramy pudełko, a w pudełku znajduje się zasilacz oraz opona z oświetleniem. LEDy są już wpięte, do zasilacza trzeba tylko podłączyć odpowiednią wtyczkę, podłączamy i wszystko działa. Drugim plusem jest sztywność i grubość opony. Jak już uda nam się założyć oponę na tarczę, to jeżeli wbiją się w nią jakieś lotki, to mamy pewność, że ściana na pewno jest bezpieczna.
Kolejnym aspektem oceny tej opony oświetleniowej jest coś, co ma swoje plusy oraz ma swoje minusy, a mianowicie montaż. Jeżeli chodzi o złożenie części i podłączenie do prądu, wszystko jest niesamowicie proste. Ale jeżeli chodzi o montaż opony na tarczę, jest on dosyć trudny i ciężko to zrobić, ale wynika to ze sztywności materiału. I jeżeli już uda nam się wcisnąć oponę na tarczę, to mamy pewność, że będzie ona się trzymała bardzo, bardzo sztywno. Jeżeli chodzi o pełne minusy, to największym minusem jest długość kabla oświetleniowego. Jeżeli nie macie gniazdka elektrycznego bezpośrednio pod tarczą, to radzę zaopatrzyć się w przedłużacz, ponieważ będzie Wam bardzo potrzebny. Ogromne podziękowania dla firmy Bulls NL za udostępnienie mi sprzętu do recenzji, a z mojej strony to chyba tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie, zapraszam do pozostałych moich materiałów. Klasycznie YouTube'owo przypominam również o polubieniu filmiku, o subskrypcji kanału, a z Wami był Tomasz Pijanowski, Paprogrards.